Siemanko, dzisiaj będzie gumka szewska, na pewno rozwiąże ona wiele waszych problemów, więc od razu przechodzimy do konkretów. Wygląda ona w ten sposób. Bardzo fajnie się to sprawdza do ściągania resztek kleju z różnych zakamarków, jak i większych płaszczyzn. Za chwilkę nałożę klej na świeżo i mam jeszcze gotowe próbki, które już trochę podeschły. Czekam aż odparuje i będziemy ścierać. Ta gumka sprawdza się oczywiście nie tylko z klejami wodnymi, ze standardowymi klejami szewskimi, także bardzo dobrze współgra, a i także testowałem ją z wieloma innymi, więc kwestia tylko sprawdzenia, czy jest w stanie ona zebrać dany klej, a naprawdę wiele klejów jest w stanie właśnie wygarnąć z różnych zakamarków. Najpierw te świeże próbki i teraz po prostu przeciągamy tą gumką po kleju. I mamy usunięty cały klej. Teraz na tej skórze a teraz biorę próbkę, która była dużo wcześniej posmarowana klejem. Tutaj trochę oporniej to schodzi, ale da się to ładnie doczyścić. Jeśli chodzi o mizdrę, to jest dużo gorzej. Da się tutaj zdjąć trochę tego kleju, ale nie będzie to jakiś super efekt. Sama skóra na pewno ucierpi na tym czyszczeniu, ponieważ ją porozciągamy, no i końcowo się zdeformuje. Jest jeszcze dodatkowe zastosowanie tej gumki szewskiej. Jeśli mamy takie tkaniny, które mają włos i tniemy to na matach, no to pewnie każdy spotkał się z czymś takim, że po cięciu ta nasza mata nie wygląda najlepiej. Mamy pełno tutaj takich włosków. Jedne wychodzą lepiej, drugie gorzej. I ta gumka właśnie bardzo fajnie potrafi wyciągnąć te wszystkie pozostałości z tkaniny, właśnie z tych szczelin, które powstały po cięciu. Nit przymontowany tylko po to, żeby właśnie przymocować to do magnetycznej listwy na ścianie. Nie muszę później szukać takiego małego skrawka. Mam to wszystko pod ręką cały czas. Polecam zaopatrzyć się w taką gumkę. Ma wiele różnych zastosowań i na pewno Wam się przyda. Na dzisiaj to by było już tyle. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału. Mile widziana łapka, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!